Dzień dobry i dobry wieczór wszystkim naszym widzom Dobry wieczór, z tej strony Paweł Jeżowski, oraz Mateusz Lech. Tak jest. Witamy. Witamy ponownie. Dzisiaj komentarz dnia dotyczący zawiłej relacji rosyjsko-izraelsko-palestyńskiej. Tak, Paweł? I to w kontekście jeszcze ekonomicznym, no i troszeczkę politycznym. Więc spróbujemy to dzisiaj omówić, jak to wygląda od strony rosyjskiej, gdyż w przestrzeni naszej internetowej chyba tego nikt jeszcze nie rozłożył tak na części. Przynajmniej ja nie słyszałem. Wiesz co, troszeczkę pojawiło się takich przybliżeń dotyczących jak Rosja reaguje i takich informacji, które można spotkać w rosyjskiej prasie, po której stronie oni stają i jak reagowali, kto też być może stał za zamachami tutaj tej części palestyńskiej. Ja boję się użyć tego słowa dotyczących tych terrorystów, bo YouTube to teraz tnie wszystko i na pewne sformułowania alergicznie jak gdyby reaguje. Natomiast my sobie dzisiaj powiemy i zarówno o tej części politycznej, kto prawdopodobnie stał za tymi zamachami, które obserwowaliśmy w Izraelu, kto być może zyskuje, być może traci, jeżeli chodzi o te kwestie polityczne, jak Rosja do tego podchodzi, ale też powiemy i czego chyba faktycznie nie było, jaki wpływ ekonomiczny ten konflikt może mieć, a może nie mieć, tak, no bo może nie ma wielkiego znaczenia. Może to próbujemy skleić na siłę, nie? Ktoś może nam zarzucić, więc podamy wszystkie za i przeciw, rachunki zysków i strat, ale zanim to nastąpi, bo dobrze wspomniałeś i to chyba by było pierwsze takie moje pytanie do ciebie, czy Rosja obrała już stronę w tym konflikcie? Czy opowiedziała się za którąś ze stron, czy może na razie milczy i tak jak Chiny na początku zeszłorocznego startu konfliktu Ukraina-Rosja siedziały na tym wzgórzu i obserwowały, czy tu już jakieś mamy informacje na temat Rosji? Tak, Rosja obrała stronę w konflikcie i ona obrała stronę taką na początku wydawało się przynajmniej dla niektórych nieoczywistą. Dlaczego nieoczywistą? I nawet w Rosji. Dlatego, że mamy informację, że Rosjanie zginęli, jeżeli chodzi o ataki Hamasu i zostali również porwani. Niemniej nie przeszkodziło to stronie rosyjskiej i rosyjskiemu reżimowi jasno zadeklarować się po stronie palestyńskiej i obarczyć Izrael tym, co się wydarzyło, obarczyć winą Izrael. Tak? No tutaj mamy, i to jest jeżeli byśmy zrobili, podejrzewam, badania opinii publicznej w Rosji, to ta opinia publiczna byłaby prożydowska. Szczególnie, że dochodzą informacje, no i dochodzą te obrazy do nas, które dochodzą również do Rosji. Być może to za jakiś czas się zmieni, bo będziemy atakowani innymi obrazkami i innymi informacjami. Natomiast na ten moment no, ta rosyjska ulica raczej była po stronie izraelskiej. No szczególnie, że no tak jak mówię, dochodziły te informacje, że rosyjscy turyści zostali porwani, zostali uznani za zaginionych. No i już mamy pierwsze informacje, że pierwszy Rosjanin również potwierdzone, że zginął. Ja chyba czytałem o 2 już, ale to dobrze, że jednego mamy potwierdzonego, drugi prawdopodobnie też. Rosjanie w Izraelu czują się bardzo swobodnie. Jak sam powiedziałeś, Izrael jest w dużej części rosyjskojęzyczny, można się komunikować, bardzo dużo turystów z Rosji jeździ, bardzo duża część mieszkańców Izraela to napływowi obywatele z Rosji, więc jest to gdzieś taki naturalny odruch. Izrael też na początku
konfliktu nie za bardzo chciał w jakiś sposób pomagać Ukrainie ze względu na to, że ma bardzo dużo właśnie Rosjan u siebie lub ludzi, którzy są z pochodzenia rosyjscy. No i teraz pojawiają się obrazki i ci ludzie, którzy mieszkają w Rosji, widzą to, sympatyzowali przez wiele lat z Izraelem, te kontakty były dobre. No okej, a czy pojawiają się może głosy takie jak na początku wojny w Ukrainie, że to jest sfingowane albo coś takiego, czy raczej narracja, bo wiesz, rząd, jeżeli mówisz, że się opowiedział i nie opowiedział się tak jak powinien, wydawać by się miało, że opowie się po stronie Izraela, no to tych ludzi teraz trzeba w jakiś sposób przekonać. Czy pojawia się narracja, że może to jest wszystko sfingowane, albo że wiesz, że sami siebie prosili o to? Jak rząd ponad Wiesz co? społeczeństwo? Nie, to znaczy, że zostało to sfingowane, takiej jawnej narracji nie ma, chociaż no to oczywiście ta teoria spiskowa cały czas gdzieś tam pojawia się w różnych mediach, ale w takiej oficjalnej prasie ja nie zwróciłem uwagi. Natomiast wspominałeś, może jeszcze wróćmy do tych turystów, o jakich liczbach mówimy, tak? No bo w tym momencie, jeżeli chodzi o turystów, to mniej więcej przed COVID-em do Izraela no jeździło około 300 000 Rosjan. Rocznie. Rocznie, tak? Natomiast jeżeli chodzi o 2022, no to było dosyć mało, natomiast już w 2023 do połowy roku odwiedziło 103 000 rosyjskich turystów i to było 2 razy więcej niż właśnie w 2022, no ale ten 2022 był specyficzny, no bo tam te loty były, że tak powiem, mocno ograniczone. Nadal one są mocno ograniczone, natomiast pamiętajmy, że do Izraela samoloty latają rosyjskie i w drugą stronę. A więc tutaj, jeżeli chodzi o kontakty pomiędzy dwoma państwami, to do tej pory te kontakty były, no można powiedzieć, normalne, przyzwoite. No nie chcę powiedzieć, że przyjazne, ale na pewno neutralne. Natomiast obecnie to zaczyna się zmieniać. Dlaczego? Dlatego, że rosyjski reżim obarcza winą za konflikt rząd izraelski, mówiąc, że to zaniedbania tego rządu i brak państwa palestyńskiego i brak tutaj rozmów pokojowych spowodował, że no Palestyńczycy sięgnęli po tą broń i po ten terror. Tutaj do końca może nie usprawiedliwia tego, ale częściowo jednak usprawiedliwia, mówiąc, że Palestynie należy się tutaj niezależne państwo. I to w tym momencie dla Żydów no stanowi problem. No bo to jest taki, wiesz, newralgiczny moment, kiedy patrzymy, kto jest przyjacielem, kto jest nie do końca tym przyjacielem i o ile Stany Zjednoczone jednoznacznie opowiedziały się za Izraelem, również co ciekawe Unia Europejska, może nie aż tak jednoznacznie, no ale jednak opowiedziała się za państwem Izrael. Niemcy, wiesz, na bramie brandenburskiej flagę Izraela, więc no... Tak, tylko wiesz, zobaczmy symbol. To za powiedzmy kilka tygodni albo nawet dni. No tak, światełko łatwo zrobić, no tak. Tak, ale kiedy będą, wiesz, dochodzić jakieś informacje na temat no ginących Palestyńczyków, no i ginących no w olbrzymiej ilości, tak, no bo trzeba powiedzieć sobie, że ta akcja, którą Izrael teraz przeprowadzi, a zamierza oprócz bombardowań również przeprowadzić akcję wojskową, lądową, no skończy się tysiącami ofiar, tak? No i wtedy być może Unia Europejska, która bardzo mocno szafuje prawami człowieka, no będzie musiała zjeść to ciastko, czyli te wszystkie wypowiedzi, które teraz w mojej ocenie pospiesznie wydała, no patrząc i być może na emocjach jednak, patrząc na to, co terroryści zrobili.
Z drugiej strony oczywiście też będziemy mieli pewnie obrazki zabijanych, niestety porwanych tych Europejczyków, bo pamiętajmy, że tutaj też jest problemem. Ja akurat się nie do końca zgadzam, bo wszyscy oceniają to jako, że to jest wielkie zwycięstwo Hamasu. Częściowo tak, a częściowo nie, ponieważ również to, co do tej pory nie było możliwe, zjednoczyło Zachód. Tak jak w przypadku Ukrainy Zachód się zjednoczył, tutaj również jest zjednoczony, bo do tej pory mieliśmy taki rozdźwięk. A więc Unia Europejska tutaj popierała często i dotowała, pamiętajmy skąd Palestyńczycy mieli środki ekonomiczne. Stany Zjednoczone nie wysyłały tam pieniędzy, nie? Kto wysyłał pieniądze? Unia Europejska. Unia Europejska lubi wysyłać pieniądze. Często potem te pieniądze trafiają niestety do tych szemranych organizacji. No one oficjalnie oczywiście trafiają na jakąś pomoc humanitarną, natomiast potem się okazuje, że na przykład za te pieniądze jest kupowana broń. No i niestety można powiedzieć, że Unia Europejska przyczyniła się tak w jakimś stopniu do tego, co mamy. No ale słuchaj, nikt tego może, nie przyzna. może się okazać, że rzeczywiście w śledztwie jakimś wyjdzie i będzie trzeba okrzyknąć Unię Europejską. To już wyszło, to już organizacją wspierającą terroryzm? Tak? Tak, to już kilkukrotnie wychodziło, że różnego rodzaju pieniądze, które miały trafiać na cele te humanitarne, trafiały koniec końców na inne cele. No to akurat sobie można łatwo wyobrazić tutaj różnego rodzaju korupcję, i szczególnie na tym Bliskim Wschodzie, no jak jesteś w stanie to skontrolować, do kogo koniec końców te pieniądze trafią, tak? Możemy oczywiście próbować stosować europejskie standardy, ale trudno jest stosować europejskie standardy w nieeuropejskim kraju, tak? No to możemy sobie stosować powiedzmy w Polsce, w Niemczech, tak, czy w jakimś innym kraju, a nie na Bliskim Wschodzie. Dlatego i to również chyba, to był też taki element, dlaczego Unia Europejska i ci przedstawiciele tak chętnie popierali ten Izrael, żeby teraz nie wyszło to, co pewnie za moment wyjdzie, że część jak gdyby tych pieniędzy, która trafiała do Palestyńczyków, szła na zakup uzbrojenia. Natomiast jaki jest efekt? Efekt jest taki, że cała pomoc europejska została zatrzymana. Pomoc europejska, pomoc też międzynarodowa, jeżeli chodzi o pomoc dla Palestyńczyków. No i w pewnym stopniu ci Palestyńczycy są ofiarą tego wszystkiego, bo nie wszyscy pamiętajmy, bo to często się zrównuje tych Palestyńczyków z tym radykalnym skrzydłem, mocno terrorystycznym, niepodległościowym, natomiast większość ludzi po prostu chce żyć normalnie, tak, a nie jest zainteresowana atakami na bezbronnych. Ale słuchaj, teraz żebyśmy to też trzeba o tym pamiętać, tak, że to nie jest tak, że Palestyńczyk to jest terrorysta, tak, bo to. Słuchaj, ale żebyśmy to jakoś wyjaśnili. Rosyjska władza poparła Palestynę, ale nie poparła oficjalnie organizacji terrorystycznej. No i tutaj wiesz co, jest blisko, dlatego że przypomnijmy, że jeżeli chodzi o Hamas, to Hamas gościł w Moskwie, był uznawany przez Moskwę. Rosyjski reżim spotykał się z przedstawicielami Hamasu. Teraz oczywiście możemy dywagować, co wtedy się wydarzyło i czego dotyczyły rozmowy, tak? Natomiast pamiętajmy, że Hamas przez wiele krajów nie jest uznawany jako organizacja terrorystyczna. Teraz oczywiście się to zmienia, bo trudno sobie wyobrazić, żeby ktoś go uznawał za organizację nieterrorystyczną, kiedy morduje ludzi zupełnie niewinnych i zupełnie niezwiązanych z konfliktem, bo przypomnijmy, że właśnie iluś Rosjan prawdopodobnie zginęło, iluś Amerykanów, iluś Niemców i tak dalej, i tak dalej. No i to byli cywile, tak, oni nie mają nic wspólnego z tym konfliktem, po prostu mieli pecha, że w tym momencie znaleźli się w tym miejscu i w tym czasie i akurat nastąpił atak. Natomiast słuchaj, może jak gdyby wróćmy do tego aspektu politycznego, bo sobie troszeczkę zaczęliśmy mówić na temat konfliktu. No to dobrze. Myślę, że są też lepsi eksperci, którzy wam powiedzą, tak, na czym
z czego ten konflikt wynika. Jak tak, nie chcę się zagłębiać w to, bo nie czuję się w ogóle kompetentny. Ja bym chciał się skupić właśnie na tym temacie Rosji i chciałbym Ciebie zapytać, jaki wpływ ten polityczny będzie miało to na Rosję, te opowiedzenie się za Palestyną, za ewentualnie również organizacją terrorystyczną, bo oficjalnie nie, ale mówisz pośrednio, gdzieś tam uznają ją. Tak. No wiesz co, no tu Rosja liczy, no i teraz możemy też dyskutować, czy słusznie, czy niesłusznie, że stanie ramię w ramię z innymi krajami arabskimi i zawiąże taki niejawny sojusz skierowany przeciwko Izraelowi i Stanom Zjednoczonym. I w ocenie na przykład rosyjskich ekspertów nieuniknione jest rozlanie się tego konfliktu, tak? Czyli eskalacja tego konfliktu. Rosjanie, są takie nawet oskarżenia, tak jak wiesz, że te działania Palestyńczyków były inspirowane i były wspomagane uzbrojeniem rosyjskim, to znaczy Rosjanie przekazali, jest coraz więcej dowodów i poszlak, które o tym świadczą, przekazali zachodni sprzęt zdobyty na Ukrainie, przekazali organizacji terrorystycznej i ten sprzęt został użyty. Oni w tym momencie oskarżają Ukraińców, co jak gdyby z punktu widzenia takiej racjonalności nie ma sensu, tak? Ukraińcy, którzy prowadzą wojnę, nie są zainteresowani dostarczaniem broni i wywołaniem kolejnego konfliktu, który odciągnie uwagę świata od nich, więc całkowicie bez sensu. I tu poruszyłeś pierwszy właśnie ten aspekt. Rosjanie przede wszystkim liczą na to, że uwaga świata, a szczególnie Stanów Zjednoczonych, będzie skierowana na Izrael obecnie, a nie będzie skierowana na Ukrainę. Liczą również, że jeżeli chodzi o finansowanie wojny na Ukrainie, to finansowanie się zmniejszy. Właśnie, tutaj zyska Izrael, tak, powiedzmy, bo przynajmniej przez tam jakiś czas to uzbrojenie będzie musiało płynąć. No i tak są takie wypowiedzi właśnie do Izraela. One moim zdaniem nie są poparte żadnymi... To znaczy ja już słyszałem komunikat Białego Domu, że wsparcie Ukrainy i wsparcie Izraela nie będą ze sobą jakoś kolidować dla Stanów Zjednoczonych. Więc... Tak, natomiast tu wiesz co, chodzi bardziej o to, żeby wywołać taki medialny efekt, bo racjonalnie nie wydaje się, że tak. Po pierwsze, że Izrael potrzebuje jakiegoś nie wiadomo jak dużo uzbrojenia dodatkowego od Stanów Zjednoczonych, jeżeli chodzi o jak gdyby samą tą Gazę. Co prawda Amerykanie jak gdyby robią pokaz siły, ale ten pokaz siły jest bardziej skierowany dla innych krajów, w tym dla Iranu, żeby przypadkiem nie przyszło im nic do głowy, żeby się angażować w ten konflikt. Słuchaj, ja widziałem wczoraj jakąś informację, że Izrael powołał, już zmobilizował 700 albo 800 tysięcy ludzi. Tak, to jest w tym momencie siły, nie? 300. I teraz wiesz, też jest pytanie tak naprawdę, i to znowu wchodzą jakieś takie konspiracyjne teorie, po co im tyle wojska? Skoro wiesz, oni chcieliby tylko uporządkować te sprawy w Gazie i rozprawić się z terrorystami, to nie potrzebują takiej ilości wojska. I oczywiście są takie teorie, że być może za tym się również szykuje coś więcej. To znaczy być może będą chcieli nie tylko rozprawić się z Hamasem, ale być może będą chcieli definitywnie zamknąć tą kwestię z właśnie Gazy, tak? Zobaczymy, jak się to będzie rozwiązywać, jak to będzie szło. Mamy na pewno sytuację taką, że ze strony tej drugiej części, tak, czyli zachodniego brzegu, mamy Hezbollah i mamy Liban. I tam też sytuacja się zaogniła, bo wiemy, że również Izraelczycy tam też atakują, a więc mamy de facto gdzieś ten konflikt na
obu kierunkach, no przy czym no wydaje się, że na ten moment Iran i Hezbollah no nie chcą się angażować w ten konflikt. Boją się angażować w ten konflikt, bo obawiają się, że to. No i tu właśnie chodzą te teorie konspiracyjne, że to gdzieś było jednak przygotowywane przez Izrael i że to nie jest przypadek, że coś takiego wystąpiło. Ale wtedy w tej układance jakie ma znaczenie Rosja? Jeszcze raz? To wtedy w tej układance jakie znaczenie ma Rosja? Rosja chce mieć... Pamiętaj, że Rosja jest jak gdyby zainteresowana tak naprawdę Ukrainą. Ona nie jest zainteresowana tym Bliskim Wschodem, Syrią. To jest gdzieś tam fajnie oczywiście, żeby tam zdobywać wpływy, natomiast wszystko jest podporządkowane konfliktowi w Ukrainie. Jeżeli to osłabia Zachód, jeżeli to ciąga... Nawet uwagę medialną tylko, nie? Ale jeżeli by się okazało, że Iran włączyłby się w ten konflikt, i byłyby pewne konsekwencje, na przykład USA zaczęłoby silniej stosować albo egzekwować sankcje wobec Iranu, no to mamy ten pierwszy efekt ekonomiczny. Bo tutaj wszyscy w Rosji nagle zaczęli się rozpisywać, że ropa naftowa będzie drożyć. W niedzielę już były artykuły na temat ropy naftowej, że teraz czekają nas 3-cyfrowe wartości i tak dalej. W poniedziałek był moment nawet, że co niektórzy już w to uwierzyli. Natomiast we wtorek była oczywiście ta korekta, o której mówiłem, ona nie była jakaś znaczna, natomiast te wzrosty w poniedziałek nie były takie duże jak oczekiwania Rosjan, bo oczekiwania Rosjan są takie, że ropa naftowa będzie 3-cyfrowa i że to uratuje rosyjską gospodarkę oraz prowadzony konflikt. No bo możemy sobie wyobrazić, że Iran się włącza do tej rozgrywki, pola jakieś naftowe są przez Amerykanów na przykład atakowane, ropa naftowa kosztuje 150, no i wtedy Rosjanie mają możliwość dostarczania tego surowca do wszystkich krajów, powiedzmy tej Azji, no i są największymi wygranymi takimi ekonomicznymi, bo wracają do sytuacji z roku 2022, kiedy te surowce były bardzo drogie i oni mieli tą nadwyżkę, rentę wojenną. Tak, i właśnie chciałem wspomnieć, że już teraz widać, że ropa podrożała o te kilkanaście dolarów i już ich budżet wygląda lepiej, nie? W stosunku do tego, co mieliśmy, nie wiem, na początku roku. We wrześniu, widzieliśmy tak w sierpniu, wrześniu troszeczkę poprawę, ale, no jak zwykle bo okazało się, że oni nie wykorzystali tego momentu i być może prześpią ten moment. Dlaczego? Dlatego, że oni sobie zrobili zamieszanie dotyczące amortyzatora paliwowego i to, co miało wpłynąć do budżetu, pójdzie do firm naftowych jako ten amortyzator. Dlaczego? Dlatego, że ceny hurtowe paliw się zwiększyły oraz druga rzecz, przywrócili ten amortyzator. Nie? I przywrócili do 100%, ale płacąc od wartości już tych zwiększonych będą musieli płacić, a nie tych marcowych. A więc tutaj nie skonsumowali tego, jeżeli chodzi o budżet, jeżeli chodzi o rząd, sytuacja poprawiła się częściowo, jeżeli chodzi o firmy naftowe, natomiast firmom naftowym, rząd jak gdyby zafundował zakaz eksportu 2,5 tygodnia, który spowodował straty. A więc to też tak średnio. No ale to są jakieś takie wewnętrzne problemy Rosji. Natomiast w dłuższej perspektywie tak się wydawało. Tylko że w Q4, jeżeli spojrzymy na kontrakty, to te kontrakty grudniowe, teraz mamy ropę powiedzmy 85-86. Kontrakty grudniowe są za 80. Czyli rynek spodziewa się spadku obecnie tej ropy naftowej do końca roku. Tak, ale jeszcze nie wiemy, co się wydarzy w okolicach Izraela, bo jeżeli rzeczywiście to się zaogni... Nie, ja mówię, jeżeli tu będziemy mieli sytuację taką, że nie będziemy mieli eskalacji ze strony właśnie Iranu czy krajów trzecich, tudzież Izraela, który nie wiem, coś dziwnego wykona, co spowoduje faktycznie eskalację, no to ta ropa wbrew nadziejom Rosjan się będzie zmniejszać. Tam wiele jest czynników, o tych czynnikach mówiłem wielokrotnie dlaczego.
Natomiast Rosjanie, podsycając ten konflikt, jak gdyby opowiadając się po jednej ze stron, liczą przede wszystkim, że ta ropa naftowa się zwiększy. I w mojej ocenie są to złudne nadzieje, no ale tak jak powiedziałeś, może się faktycznie coś wydarzyć. Tu kluczowy jest Iran i postawa Iranu. Słuchaj, to ja mam od razu taką myśl. Może dlatego Izrael mobilizuje tak duże siły, żeby wystraszyć wszystkich dookoła, tak, żeby nie wpadli nawet na jakiś głupi pomysł, żeby pomagać, bo jakby co, to oni są gotowi wjechać w kolejny kraj po prostu i orać. Tak, i właśnie wiesz, ta teoria spiskowa i ta plotka, że Izrael tak naprawdę specjalnie sprowokował tą sytuację, żeby mieć carte blanche, jeżeli chodzi o rozprawienie się i zarówno z Hamasem, i z Hezbollahem, tak, i być może tutaj jakieś naloty na Iran, no cały czas jest, tak, no nie możemy tego wykluczyć. Bo natomiast nie mówimy, że to jest prawda, bo to tylko są jakieś... Nie, to są oczywiście dywagacje i poszlaki, tak? Natomiast no, cały czas wydaje się bardzo podejrzane, że wywiad izraelski o niczym nie wiedział, został tak zaskoczony, wszyscy zostali zaskoczeni. Wywiad egipski informował od wywiadu egipskiego, są jak gdyby przecieki do prasy, że wywiad egipski informował przecież... To w ogóle też ciekawe, że wywiad egipski informuje, tak, a teoretycznie te kraje w jakimś tam stopniu są wrogie, może nie tak jak Iran oczywiście i Izrael, no ale jednak Egipt jest krajem arabskim. No niemniej informował, tak, informował Żydów na temat tego, że coś takiego ma się wydarzyć, no i nie było żadnej reakcji. Oczywiście, no można powiedzieć, no dobrze, może to zostało zlekceważone, a może jednak ta teoria spiskowa ma rację bytu. Tego nie wiemy, być może za jakiś sam czas festiwal przy granicy tam gdzieś, wiesz, taki zorganizowany. To akurat mógł być przypadek, wiesz. To no ale dobra, ale jeżeli dostajesz ostrzeżenie, no to mówisz, kurczę, to może te tysiące ludzi przy samej granicy to nie jest zbyt dobry pomysł, wiesz o co chodzi, albo wypadałoby dać ochronę jakąś. No nie wiem, no ja nie wnikam, bo tak jak mówię, tu akurat to nie jest moja broszka. Bardziej chciałem tę rozmowę odbyć z perspektywy ekonomii i rosyjskiej, więc tamten temat zostawmy dywagacji. Teraz tak, to co jest istotne dla tej ekonomii, to tak, oczywiście ci turyści, no bo teraz ci turyści do tego Izraela nie będą latać, a więc tutaj ten kierunek jest w tym momencie wyłączony, ropa naftowa. No ale tu może to się wydarzyć, na ten moment Rosja nie ma zysków. Następna rzecz, rynek diamentów. Pamiętajmy, że Rosja była tym kierunkiem, z którego sprowadzona było dosyć dużą ilość surowca. I teraz może być sytuacja taka, że Alrosa, która jest głównym producentem i eksporterem diamentów z Rosji, może mieć bardzo duży problem, dlatego że prawdopodobnie rynek europejski zostanie zamknięty już niedługo dla nich i tak silne opowiadanie się po tej stronie palestyńskiej znaczy tam są bardzo silne powiązania biznesowe, tak, pomiędzy tymi mieszkańcami powiedzmy Izraela, którzy są też często pochodzenia rosyjskiego, a Rosjanami, którzy są w Rosji. No niemniej może okazać się, że to nie pomoże Rosjanom. To znaczy właśnie, ja się chciałem zapytać Ciebie o ten rozdźwięk, bo tych Rosjan, takich z rodowodu Rosjan mieszkających w Izraelu, to jest bardzo duży procent ogólnych mieszkańców Izraela. Nie wiem, czy pamiętasz ten procent, ale to było 10%? Czy coś takiego? Kilka milionów, wiesz co, no to teraz... Kojarzysz? No właśnie, jest to jakaś bardzo duża liczba. No pamiętaj, że wiesz, jak pojedziesz do Jerozolimy, no to tam w wielu miejscach spotkasz i sklepy, i napisy w języku rosyjskim, tak? Dogadasz się w języku rosyjskim, nie ma żadnego problemu. No właśnie i teraz ta mniejszość, powiedzmy, osoby posługujące się językiem rosyjskim, no stanowią no, dużą część, szczególnie jeżeli chodzi o te duże miasta. Znaczy, I teraz słuchaj, bo mnie zastanawia pewna analogia. Na Ukrainie też byli rosyjskojęzyczni ludzie i po ataku oni musieli wybrać jedną ze stron.
bo no, były strony przeciwstawne. W tym momencie Rosja, jeżeli popiera Palestynę, a Izrael no, wypowiedział wojnę, więc też mamy tak jakby dwie strony konfliktu i po którejś trzeba się opowiedzieć. Myślisz, że nastąpią takie właśnie, jak to, czy ci Izraelczycy pochodzenia rosyjskiego staną murem za Izraelem, gdyż to jest teraz ich dom i to, co się dzieje, to Palestyńczycy dla nich są terrorystami i wiesz, i są absolutnie przeciwni, a Rosja jednak staje po stronie Palestyny. Jaki to może mieć, wiesz, jakie to mogą być konsekwencje tego, że tu się dogadujemy, a tu jesteśmy przeciwni? Z punktu takiego społecznego na pewno obecny reżim rosyjski nie będzie w Izraelu lubiany. O ile on do tej pory miał takie albo neutralne, albo nawet pozytywne skojarzenia, to teraz trochę w mojej opinii zmieni się. Oczywiście, co nie oznacza, że ci rosyjscy Żydzi nie będą mieli tych kontaktów biznesowych, czy ogólnie kontaktów takich z Rosjanami, to nie spowoduje, że Rosjanie przestaną być lubiani jako nacja, tylko chodzi o reżim, bo on źle wybrał, a ci Rosjanie, którzy mieszkają w Izraelu i ci, którzy są pochodzenia rosyjskiego, oni będą odczuwać, wiesz, w tym momencie stan zagrożenia. W momencie, kiedy odczuwasz jednak stan zagrożenia, no to jest takie najbardziej istotne, tak? A wiesz, to też nie jest tak, że oni faktycznie mają ten stan zagrożenia, no ale wiesz, prasa, to wszystko, co się dzieje wokół, to, że wokół wszystkich rekrutują do wojska i być może to jest część twojej rodziny i tak dalej, nie? To wszystko powoduje, że oni się jednak będą jednoczyć przy tej fladze i żeby się bronić i teraz no każdy, który będzie wspierał tą drugą stronę, no będzie wrogiem. Przy czym to śmiertelnym wrogiem, wiesz. Takim śmiertelnym, tak. No. I takim wrogiem będzie Putin, tak? Putin, jego reżim, który źle, znaczy oni będą to postrzegać, że to jest zła władza dla nich i zła władza dla Rosji, bo Rosjanie są w porządku, ale obecna władza jest nie w porządku, tak? Bo oni źle wybrali. Bo zwróć uwagę, jeszcze raz powtórzę, jeżeli byś zrobił w Moskwie ankietę na temat tego konfliktu, jestem przekonany, że większość Rosjan będzie opowiadała się za tą stroną żydowską. Tak? No, takie wiesz, jakieś proste, nie? Kto ma rację, kto tu jest ofiarą, nie będą wskazywali tej części muzułmańskiej i tej części palestyńskiej. A więc tutaj władza trochę idzie w poprzek takim odczuciom społeczeństwa i to zarówno w Izraelu, jak i również w Rosji. Dobra, a to ja zadam ci takie pytanie. Czy władza ma w tym momencie inny wybór? Bo jeżeli chodzi o sojusze, no to poprzedni rok spowodował, że Rosja ma dosyć ograniczony wachlarz potencjalnych sojuszników i opowiedzenie się przeciw Palestynie i przeciw narodom arabskim nie spaliłoby już ostatnich mostów, jakie mają? Czy tu nie jest już takie małżeństwo z rozsądku, że wiemy, że to spowoduje reperkusje polityczne gdzieś tam właśnie między społeczeństwami, ale my po prostu już nie mamy możliwości wybrać inaczej? Wiesz co, jak dla mnie to, co obecny reżim robi, jest ryzykowne. Rosja mogła być w tym konflikcie taka zupełnie neutralna. Czyli powiedzieć, że to nie jest ich konflikt, no nie jest ich bajka. Mamy tu swój problem. Mamy swoje problemy. To powinien ONZ się tym zająć, wiesz, tego typu jakieś tam gadki, takie, wiesz, nie? Ale oni bardzo szybko wybrali tą stronę, licząc właśnie tutaj na współpracę z tymi krajami arabskimi, co moim zdaniem jest złudne, bo oprócz tej współpracy z Iranem, która faktycznie następuje i tutaj może ten sojusz jeszcze bardziej się tam pogłębi, no to powiem coś, co może dziwnie zabrzmi, ale kraje arabskie nie do końca są zainteresowane pomocą Palestynie. No właśnie, bo nie wszystkie oficjalnie tam
zabrały głos i powiedziały, no okej, pomożemy raczej tak. Spora część, bo wydawałoby się, że wszystkie kraje arabskie powinny stanąć murem za Palestyną. Okazuje się, że były kraje, które, że tak powiem, były neutralne, czyli mamy Maroko, Zjednoczone Emiraty Arabskie. To pewnie się będzie zmieniać, bo ta opinia, wiesz, w tych krajach będzie, oglądając, wiesz, obrazki ginących Palestyńczyków, będzie bardziej żądała jakiejś akcji od swojego rządu. Natomiast pamiętajmy, że Palestyńczycy troszeczkę są pozostawieni sami sobie przez te kraje arabskie. Nikt w tym momencie, oprócz może właśnie jedynie Iranu, ale który chce, on nawet nie to, że chce pomagać tym Palestyńczykom, tylko chce przy okazji swoje jakieś interesy tutaj regionalne ugrać, to te kraje arabskie nie są do końca zainteresowane ani tym państwem palestyńskim, ani tutaj jakimś silnym konfliktem. Wręcz odwrotnie, obserwowaliśmy ostatnio, że większość tych krajów, łącznie z Arabią Saudyjską, chce, czyli taki najbardziej sunnicki kraj, gdzie ten, powiedzmy, islam jest często taki ortodoksyjny, chce nawiązać współpracę z Izraelem. No i oczywiście ten konflikt będzie przeszkadzał i na to grają i Palestyńczycy, tak, żeby przeciwdziałać temu, bo wtedy okaże się, że wszyscy ich zostawią. No i również grają Rosjanie. Tylko to nie oznacza, że brak porozumienia z Izraelem to będzie od razu sojusz arabsko właśnie, czy saudyjsko-rosyjski, bo tak to troszeczkę Rosjanie myślą, a w mojej ocenie obecnie Saudowie, zresztą to było widać w sobotę, bo zobacz, co zrobili Saudowie. Saudowie nagle puścili przecieki, że oni chcą współpracować ze Stanami i są zainteresowane tą współpracą militarną i nawet były przecieki, że pomimo ataku, że być może są w stanie uznać państwo Izrael. To było w mojej ocenie, tam gdzieś to jakoś przemknęło. Wiadomo, że oni tego nie zrobią, nie uznają tego państwa w tym momencie, pewnie ale być może za jakiś czas i być może będzie jakiś taki układ z Amerykanami, dobrze, pomóżcie nam tutaj militarnie, dajcie nam cały czas ten parasol przed Iranem, przed innymi, a my w zamian damy tą niższą ropę, niższą cenę ropy, bo taki miał być układ z grubsza, że na koniec roku, na początku przyszłego Arabowie zwiększą produkcję, przed wyborami w Stanach Zjednoczonych ta ropa będzie niżej, ale w zamian jak gdyby Amerykanie dozbroją ich i dadzą ten parasol, różnego rodzaju tutaj współpracę, mówiono nawet o współpracy nuklearnej i dodatkowo, żeby tutaj tą układankę jeszcze lepiej poukładać, Arabia Saudyjska zrobi olbrzymi krok, czyli uzna niepodległość i w ogóle uzna państwo Izrael. W tym momencie oczywiście przy tym konflikcie trudne to jest, natomiast ten konflikt za moment się zakończy prawdopodobnie, nie? No i powiedzmy za 2 miesiące, bo teraz mamy wszyscy, wiesz, to znowuż na emocjach, nie? A może się okazać, że będziemy mieli, wiesz, na koniec grudnia, początek stycznia, lutego jakieś kolejne rozmowy i Arabowie wtedy właśnie tak zadziałają. Dlatego tak szybkie opowiedzenie się Rosji po stronie tej palestyńskiej w mojej ocenie jest takim politycznym błędem. Ja mam dla ciebie pewne przemyślenie. I ekonomicznym też błędem, bo granie na to, że na pewno te ceny, to trochę jest takie chcieństwo, tak? Czyli Rosjanie chcą, żeby tak było. Jest oczywiście taki scenariusz. To nie jest tak, że to jest zupełnie wykluczone, bo możemy sobie wyobrazić, że ktoś gdzieś na jakiejś tam granicy w coś uderzy, potem ktoś coś odpowie, Iran się włączy do wojny i jakiś tam konflikt będzie w szerszej perspektywie. To, co mieliśmy teraz z polami gazowymi Chevrona w Izraelu, nagle się okaże, że pola, nie wiem, w Iraku też będą zagrożone, pola w Arabii Saudyjskiej zagrożone, pola w Iranie zagrożone, dodatkowe sankcje na Iran i tak dalej, ale to jest taki, wiesz, taki scenariusz, że ileś rzeczy musi się wydarzyć. Jakbyś liczył tego prawdopodobieństwo, to ja bym to liczył poniżej 5%. Słuchaj, ja mam do ciebie pytanie, bo opowiadamy sobie o tych wszystkich krajach po kolei zaangażowanych. Kto najwięcej w tym momencie pomaga militarnie Rosji?
W mojej ocenie Korea Północna. A wcześniej? Iran. Okej. A kto najbardziej wspiera w tym momencie Palestynę? Też Iran? Też Iran. Okej. A co byś powiedział na Znaczy, taką sytuację? To Czekaj, może ale też nie do końca, że wspiera, bo pamiętajmy, że tu są szyici, tam są sunici i tak naprawdę jakbyś z nimi okej. porozmawiał, to oni nie wiadomo kogo bardziej nienawidzą, czy Amerykanów i Izraela, Czy siebie nawzajem. czy Dobra. siebie nawzajem, tak? No bo to jest, wiesz, ten Dobra, niewłaściwy nie, odłam tej religii, tak? bo mi się taka lampka zapaliła, może ona jest zupełnie nietrafiona, ale co jeżeli Iran w zamian za wsparcie militarne od Rosji zażądał poparcia Palestyny, gdyby taka sytuacja nastąpiła? Myślisz, że jest coś takiego możliwe? Nie, myślę, że raczej to Rosja gdzieś inspirowała ten konflikt i ona cały czas miała nadzieję, że jeszcze raz, Zachód przestanie wspierać Ukrainę, bo nie będzie miał wyboru i są takie obawy. I druga rzecz, ceny ropy naftowej wywalą w kosmos. No dobrze, ale czy tym ruchem podpalenia całej sytuacji, jeżeli, bo to też jest dywagacja, jeżeli rzeczywiście Rosja działa, wiesz, na tamtym kierunku, bo my dowodów oficjalnych nie mamy, nie? Mamy tylko jakieś poszlaki. Czy oni w tym momencie nie wpychają troszeczkę Iranu pod autobus? Bo wiesz, bo ewentualnie Nie, Iran, gdyby wiesz się... co, nie, Iran jak gdyby oczywiście Izrael jest wrogiem takim głównym Iranu i w drugą stronę, natomiast nie, wiesz, Iran może powiedzieć, że on... Że on nic nie chce mieć z tym wspólnego i raczej Izrael wtedy nie ruszy dalej, tak? Bo właśnie Myślę, się że zastanawiam... nie, myślę, że nie, no, że jeżeli ruszy, no to ta teoria, wiesz, konspiracyjna, że to tak naprawdę było gdzieś w gabinetach, ta cała akcja w gabinetach Mossadu była inspirowana, no to wtedy odżyje, tak? No zobaczymy, wiesz, my tego po prostu nie wiemy. Nie wydaje mi się, że wiesz, jest w interesie w tym momencie Iranu wchodzić w ten konflikt. To nie byłoby rozsądne. No właśnie, dlatego się Oczywiście tak byłoby to bardzo korzystne dla Rosji, no bo tutaj jeżeli by tak, no to tak. Nie, to by było korzystne, natomiast no nie dla Iranu, tak? Iran jednak nie mógłby liczyć, wiesz, na przykład nie mógłby liczyć na to, że Rosjanie dostarczą im broń, czy pomogą, bo sami są, wiesz, uwikłani, a więc oni by zostali sami, tak jak ty mówisz, wepchnięci pod ten autobus, a Izrael by dostał wsparcie Stanów Zjednoczonych, a Rosja by zyskała, no bo wtedy faktycznie te Stany Zjednoczone no musiałyby dzielić to wsparcie pomiędzy tą wojnę izraelsko-irańską, a tu jednak interes amerykański nawet można powiedzieć jest większy niż w Ukrainie niestety. Czyli jeżeli chodzi o ekonomiczne i polityczne gdzieś tam pomysły, dlaczego Rosja miałaby to zrobić, to one, to można określić tylko, że tonący brzytwy się chwyta, bo to za bardzo nie ma sensu logicznego i ekonomicznego w tym momencie, przynajmniej tak to się wydaje. Tak, znaczy część ekspertów, obserwatorów twierdzi, że to ma sens, ale oni wszyscy zakładają scenariusze, które jeszcze się nie wydarzyły. Rozlania się konfliktu. Tak. Jeżeli to się wydarzy, to wtedy ta cała układanka ma sens, ale jeżeli się to nie wydarzy, a na ten moment, tak jak mówię, na dzisiaj nic na to nie wskazuje, to wtedy Rosja może ponieść większe straty, albo inaczej, Rosjanie, wiesz co, lubią, wydaje mi się, że to jest takie właśnie w typie rosyjskim. Licytować wysoko. Licytujemy wysoko, ryzykujemy, no może w końcu któryś scenariusz ten się wydarzy. No bo też wyobraź sobie sytuację tego typu, no mamy ten konflikt i on się jeszcze rozlewa, co robi Unia Europejska, co robią Stany Zjednoczone, no wtedy wychodzi taka Austria, Węgry, mówią, no nie, no ten konflikt w Europie trzeba zakończyć, bo tutaj Stany, no i tak dalej, wiesz, bardzo dużo sojuszników w Europie, Rosji zaczęłoby podnosić głowy i mówić, że no trzeba tutaj rozejm, pokój. Zresztą to już widzieliśmy, że od razu za tą akcją w sobotę ruszyła taka akcja medialna
medialno-propagandowa Rosjan i to nawet w polskim internecie i w polskiej blogosferze, gdzie zaczęto mówić, że po pierwsze ta ofensywa ukraińska poniosła klęskę, czeka nas długoletni być może pad, że ta wojna nie ma sensu, że coś trzeba pewnie zrobić, że trzeba siadać do stołu rokowań i tak dalej. W domyśle, no co znaczy siadać do stołu rokowań? To znaczy no przynajmniej zrobić rozejm i zamrozić konflikt tak jak jest, nie? No bo no raczej nie będzie na zasadzie dobrze, no to teraz Rosjanie oddajcie Krym, oddajcie korytarz, oddajcie Donbas. On mówi, no okej, dobrze, no to proszę oddajemy, nie? I tak dziękujemy, do widzenia. No tak, i dostajemy tak 5 lat, nie? Gdzie będziemy mogli podbudować sobie rakiety, pociski i ruszymy jeszcze raz. No, tak, ale raczej to by było na zasadzie takiej, mrozimy granice tam, gdzie są, nie? Wycofujemy się i sobie tam podpisujemy jakiś rozejm. I tym są Rosjanie, zresztą oni tego nie ukrywają, oni są tym zainteresowani. I wszystko, co idzie w tym kierunku, żeby taki scenariusz zrealizować, no oni będą wspierać. No przy czym, tak jak mówię, próbują łapać się takich tego typu konfliktów, licząc właśnie, że to się rozleje, że coś takiego się wydarzy, co odciągnie ten świat zachodni i uruchomi ich lobby, bo pamiętajmy, że mamy silne lobby, jeżeli chodzi o Europę Zachodnią, ale również Stany Zjednoczone, do tego, żeby konflikt w Ukrainie zakończyć rozejmem. Dobra, to mówiliśmy pozytywny scenariusz dla Rosji, jaki może się wydarzyć, ten najbardziej pozytywny. A czy jesteś w stanie nakreślić jakiś bardzo negatywny rozwój wydarzeń dla Rosji przez to, że poparła Palestynę i być może wybrała źle? Czy w tym momencie możemy wyobrazić sobie scenariusz, ropa spada, traci poparcie całkowicie Izraela, nawet neutralność Izraela. Izrael po zakończeniu szybkim jakimś z Palestyną mówi, nie, trzeba tą Rosję zakończyć ten konflikt na Ukrainie, macie tu nasze wsparcie finansowe i tak dalej. Wiesz co, ten negatywny scenariusz tak naprawdę jest w rękach Amerykanów, bo tu widzieliśmy w sobotę pewną taką irytację ze strony Amerykanów na Rosję i zobaczymy, na ile ona będzie silna, bo może być taki scenariusz, że Amerykanie, którzy bardzo często wstrzymywali tą pomoc albo mówili, nie, tych rakiet nie dostarczymy, bo to może wywołać konflikt, w którymś momencie mogą poczuć, wygracie ostro, to my też zagramy ostro. Bo to jest taka ostra zagrywka. Jeżeli Rosjanie są rzeczywiście zaangażowani, to chcą podpalić Bliski Wschód, żeby wydaje się, że dane z wywiadu ukraińskiego i amerykańskiego na to wskazują. I być może zobaczymy, tak? No to już jest kwestia taka osobowościowa i Bidena, i tej administracji, która jednak była ostrożna. Ale no jak w życiu bywa, czasami no może znowuż mogą jakieś emocje, bo często mówi się, że tu jakieś tam gramy, tam interesy, to owszem, ale czasami są takie emocje, że w którymś momencie oni się po prostu wkurwią i powiedzą, dobra, koniec tej zabawy, kończymy tą, bo chcieliśmy tam wykrwawiać, osłabiać Rosję, jakieś tam takie szachy i te inne, koniec, musimy tutaj zrobić porządek z tą Rosją, bo oni ciągle nam wchodzą w drogę, za moment będziemy mieli, nie wiem, tam na Tajwanie czy gdzieś znowuż coś może się wydarzy. Musimy tutaj zrobić porządek. Nie mamy na to czasu. Tak. A mamy wybory, które musimy wygrać, a w tym momencie pamiętajmy jeszcze jedną rzecz, że, i to jest akurat pozytywne dla Rosji, ta cała sytuacja pomaga republikanom i trumpistom i magowi, tak? No chyba, że, no i to jest właśnie wyzwanie właśnie dla Bidena. Ta sytuacja zostanie rozwiązana pozytywnie, jeżeli chodzi o Izrael i zostanie rozwiązana jeszcze przed wyborami kwestia Ukrainy. A jak może zostać rozwiązana? No rozwiązana w ten sposób, że Ukraińcy dostaną jakieś bardzo silne wsparcie, ale też niestety istnieje ten negatywny scenariusz, tak, na który też Rosja może liczyć, że być może Biden stwierdzi, że no właśnie zrobi rozejm, żeby przed wyborami pokazać, że no jest jakiś niby sukces.
Naciągane to, ale no takie też jak gdyby w tej prasie były opinie, że Amerykanie teraz będą zmuszeni do tego, żeby zamknąć tą Ukrainę i żeby wyjść jakoś z twarzą z tego konfliktu. No okej. Czyli właściwie Rosja obstawia 2 pozytywne dla siebie scenariusze kosztem jednego bardzo negatywnego. Więc ryzyko jest być może opłacalne. Być może tak. Znaczy jeden scenariusz, że konflikt się rozleje, tam ceny ropy będą szaleć i tak dalej. Drugi, a dzięki temu oni dostaną środki i możliwości drugi sprzedawania. Scenariusz i ten że akurat przymusi. jest drugi bardziej prawdopodobny, że Trump wygra wybory i tak jak deklaruje, dogada się z nimi i ten. Tylko to też jest trochę ryzykowny, bo jak gdyby opierają się na Trumpie, więc nie wiem. Trump nie wiem, żąda, żeby oddali wszystko, bo jak nie, no to zwiększy na przykład dostawy albo wiesz, coś. to jak gdyby to nie jest człowiek w mojej opinii do końca racjonalny, bardzo emocjonalny, patrząc na niektóre decyzje. Niektóre słuszne, bo to nie jest tak, że wszystko, co Trump zrobił, to było bez sensu, bo to też wiele rzeczy zrobił pozytywnych, natomiast patrząc jak gdyby na te relacje takie międzyludzkie, jego emocjonalność, jego jakieś tam różnego rodzaju wybryki, no to różnie tutaj może być. To nie jest Biden, który przemyśli, zrobi tak jak doradcy mówią i tak dalej, nie? No tutaj może być z tym różnie. Dobra, czy masz jeszcze jakiś aspekt, którego nie omówiliśmy? Nie, myślę, Wydaje mi się, że przekrojowo polecieliśmy. Dajcie widzowie znać w komentarzu, czy macie jeszcze jakieś pytania, bo jeżeli pytań by się pojawiło w komentarzach troszeczkę, to może warto by było nakręcić drugą część, bo o czymś nie pomyśleliśmy. Taki never end story. Taki never end story. Powiem Ci, bardzo mi się podobała ta dyskusja, była bardzo interesująca. Fajnie opowiadałeś, a ja wydaje mi się, że fajne pytania zadawałem, że no, mam nadzieję, że się Wam podobało. Dajcie znać. Miłego wieczoru, drodzy Miłego. widzowie. Trzymajcie się. Cześć.